To jest moja skała, a ten filmik to krótka historia o poszukiwaniu swojego miejsca na świecie. Zapraszam. Naprawdę odbiera całą przyjemność z huśtania. Szlaki górskie w Los Angeles wreszcie otwarte, dlatego właśnie spakowałem plecak, ruszyłem w góry i stwierdziłem, że wreszcie zrobię wam tego vloga. Wydaje mi się, że każdy człowiek zawsze poszukuje jakiegoś swojego miejsca na świecie. I nie chodzi mi o jakieś metaforyczne miejsce, czyli sens życia albo jakieś spełnienie, tylko chodzi mi o normalne, fizyczne miejsce. Pomyślcie, kto z was w dzieciństwie miał swoją bazę, jakieś miejsce, które znaleźliście albo zbudowaliście, które okrzyknęliście swoją bazą i tam spędzaliście większość swojego czasu i tam się bawiliście. Moją taką bazą był stary, wielki pień wyciętego drzewa ukryty w labiryncie zarośli koło mojego domu oraz dach kojca dla psów za moim domem. Później taką moją bazą oraz miejscem spotkań ze znajomymi z okolicznych wsi stał się stary, opuszczony most kolejki wąskotorowej jakieś 2 km od mojego domu. Matko, ile my tam rzeczy robiliśmy, ile my tam czasu spędziliśmy. Kiedy wyprowadziłem się do Warszawy w wieku 16 lat, żeby iść do liceum, zamieszkałem sam w wynajętej kawalerce. Mimo że miałem swoje własne mieszkanie, to wciąż podświadomie szukałem jakiegoś miejsca gdzieś w mieście, gdzie mógłbym uciekać po prostu przed światem. I tym miejscem znowu stał się most, a dokładnie stary most kolejowy obok mostu gdańskiego. Wchodząc pod most mogłem przeskoczyć przez barierkę, po czym dostać się na kładkę techniczną, a nią dojść na jedną z nóg mostu. I na tej wielkiej betonowej nodze mostu mogłem rozsiąść się wygodnie, z widokiem na Wisłę, z widokiem na miasto i siedzieć ile tylko chciałem. I żebyście wiedzieli, że siedziałem. Chodziłem tam się uczyć, chodziłem tam na piwo, chodziłem oglądać zachody słońca. Tam nagrywałem pierwszy filmik na ten kanał ponad 3 lata temu. Tam jednego razu spędziłem nawet całą noc siedząc na nodze mostu z moją znajomą Kają, którą bardzo pozdrawiam. A nawet tam o północy 3 lata temu odliczałem do dnia moich 18 urodzin. Witam serdecznie. Zostało mi minuta mojego dzieciństwa. 3, 2, 1. Juhu! No i nagle przyjechałem do Los Angeles i mimo, że przez pierwszy rok życia tutaj jakoś nigdy nie szukałem takiego swojego miejsca, to wiem, że podświadomie jednak czułem, że go potrzebuję. I tak właśnie w moim życiu pojawiła się skała. I nie bez powodu mówię o niej jako kochance, dlatego że zakochałem się w niej od pierwszego wejrzenia. Widzicie ten mostek tutaj? Pozwólcie, że się na chwilę na niego przeniosę. Okej, a więc jestem na mostku nad rzeką LA River, a raczej kanałem burzowym, a nie rzeką. To jest jeden z budynków mojej uczelni, a to znaczy, że od 2 lat to jest moja droga do szkoły. Któregoś dnia moją uwagę przykuło to. Moja skała. Za każdym razem, kiedy siedziałem znudzony w szkole na lekcji i wyglądałem przez okno, widziałem nad sobą tą wielką skałę i rozmyślałem o tym, jak super byłoby się tam dostać i jak super byłoby usiąść na niej jak na tronie, mając całe miasto u swoich stóp. Jak widzicie, ta skała jest jedyną pojedynczą skałą wystającą z tej góry, a sama ta góra, jak zobaczycie na Google Maps, jest jedyną górą wystającą na środku miasta. Po przeanalizowaniu każdej możliwej ścieżki na Google Maps oraz chodzeniu przez kilka godzin po zboczu tej góry, wreszcie, kilka miesięcy temu, po raz pierwszy udało mi się dotrzeć do mojej skały.
Dzisiaj wchodzę tam dopiero 4. raz. Wadą, ale również zaletą tego miejsca jest to, że jest ono bardzo trudno dostępne. Wadą dlatego, że dotarcie tu zajmuje mi ponad godzinę. Ale zaletą, bo jestem pewien, że nikt w całym tym mieście nie ma pojęcia, jak do tej skały dotrzeć i nie będzie nawet próbował, bo po prostu nie jest to takie łatwe. Wow, widzieliście to? Ten koliber właśnie przeleciał mi koło głowy. Wow, ganiałem się, kiedy nagrywałem jaszczurkę. Dla wszystkich, którzy myślą, że fotografia jest trudna, otóż jak widzicie, czasami, nie jakoś często, ale czasami zdarza się, że w spokoju nagrywacie sobie jaszczurkę na skalę, po czym nagle atakuje was koliber. Wy zaczynacie machać swoją kamerą we wszystkie strony i akurat przez mały ułamek sekundy ten koliber wlatuje idealnie w wasz kadr, idealnie w wasze pole ostrości i lądujecie z taką fotką. Także nie bójcie się wziąć kamery i iść w plener, nawet jeśli nie macie pojęcia o fotografii, bo może zdarzyć się cud. Po pierwsze, jestem na nieoficjalnym szlaku górskim, co znaczy, że nie ma go na żadnych mapach i żaden turysta nigdy tu nie trafi. A po drugie, żeby dostać się do skały, musisz wiedzieć dokładnie, w którym momencie szlaku przestać iść przed siebie, a zacząć iść prosto do góry. A więc jak widzicie, jestem w tym momencie w czymś w rodzaju takiego wąwozu wyłożonego skałami, całkiem stromego, pewnie w trakcie deszczu tędy właśnie płynie woda, coś w stylu takiego potoku górskiego. I w ten właśnie sposób będę musiał się wspinać jeszcze przez kolejne jakieś kilkaset metrów. Nie wiem, czy kilkaset metrów do góry, czy kilkaset metrów do przodu, ale na pewno trochę tego jest. Dobre pół godziny zajmuje samo wspięcie się na wysokość tych skał. No i wreszcie trzeba też dokładnie pamiętać, w którym momencie zboczyć z tego wąwozu i wejść w prawo prosto w krzaki. Jak dobrze widzicie, całe zbocze tej góry jest pokryte gęstymi krzakami, po prostu zarośla 2 metry do góry. I za pierwszym razem, kiedy tutaj przyszedłem, to było dobre pół godziny albo 45 minut w grubej bluzie po prostu przeciskania się przez krzaki. Dlatego właśnie jakieś 2 miesiące temu przyszedłem tutaj z maczetą oraz sekatorem i zacząłem wycinać wszystkie te krzaki, zacząłem wycinać drogę prowadzącą prosto do moich skał. I jak widzicie, patrzcie, tutaj są wielkie konary drzewa poucinane, bo tu wielkie krzaki rosły, a teraz mam po prostu normalną drogę, normalną ścieżkę, którą mogę bez problemu przejść. Jest! Moja skała!
Widok mi zasłaniacie. Tam w dole widzicie studia Warner Brothers, nawet widać logo tutaj na zbiorniku na wodę. Następnie tutaj po prawej stronie, znaczy po lewej stronie mamy budynek restauracji Smokehouse, uwielbianej przez gwiazdy hollywoodzkie. George Clooney nazwał nawet po niej swoją firmę produkcyjną, Smokehouse Productions. A natomiast tutaj po lewej stronie mamy Universal, czyli wielkie studia filmowe Universala oraz ich wesołe miasteczko. Prawie cały amerykański przemysł filmowy w zasięgu mojego wzroku. No więc to właśnie była historia mojej prywatnej skały. Oczywiście nie jestem jej żadnym prawnym właścicielem, ale po tym jak ją znalazłem, jak znalazłem do niej drogę i nawet zrobiłem do niej drogę, wyciąłem całą ścieżkę do niej prowadzącą, to traktuję ją jak swoją. To jest taka ciekawa zależność, że jeśli się nad czymś naprawdę napracujecie, zaczyna wam na tym zależeć i traktujecie to jak coś waszego prywatnego. Mam wreszcie miejsce, do którego mogę przyjść, żeby spojrzeć na całe miasto, na całe moje codzienne życie z dystansem. Nie tylko dosłownym dystansem z lotu ptaka, ale też takim mentalnym dystansem. Mogę po prostu spojrzeć i pomyśleć, tam na dole toczy się całe moje życie, ale teraz jestem nad nim, teraz jestem z daleka. Dobra, starczy tego filozofowania. Wszystko to tylko po to, żeby powiedzieć wam, że znalazłem fajną skałę i lubię na niej siedzieć. Także to by było na tyle. W komentarzach dajcie znać, czy wy też macie jakieś takie swoje miejsce, do którego lubicie uciekać przed światem, albo może mieliście takie miejsce w dzieciństwie, a może tylko ja jestem jakiś taki dziwny. Tak więc życzę wam dużo zdrowia, polecam wam jak najbardziej, żebyście wyszli sobie wreszcie z tego domu po tej kwarantannie na łono natury, pod warunkiem, że na tym łonie natury nie ma tłumów ludzi. Ale ja znajduję takie miejsca, w których po prostu nikt nie chodzi, jak widzicie. Także bardzo wam to polecam, bo naprawdę to odświeża umysł jak nie wiem co. Także ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dziękuję bardzo moim patronom, którzy mi niesamowicie tutaj pomagają. W tym momencie nie wiem, czy słyszycie, ale mam genialny dźwięk z aparatu, dlatego że właśnie kupiłem nowy mikrofon, ponieważ mój stary mi się zepsuł. I właśnie dzięki temu nie musiałem się martwić o to, że wydaję kolejne pieniądze, które mógłbym wydać, nie wiem, na studia albo na życie tutaj, a muszę kupić mikrofon. Wydaję pieniądze od patronów, którzy mi właśnie pomagają ten kanał ciągle rozwijać i kupować coraz lepszy sprzęt, żeby robić coraz lepsze dla was filmiki. Także jeszcze raz ogromne dzięki. Bateria mi już miga, zaraz się rozładuje, także żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Oj tak. Taki los samotnego youtubera. Zawsze trzeba po kamerę wracać.